Półwysep Indochiński. Tygiel narodowości, religii i smaków. Czas poznać kolejne państwo, sąsiada, Malezję. Lecimy 300 km na północny zachód, do Kuala Lumpur. Pozostajemy jednak cały czas na Półwyspie Malańskim, podrzędnym do Półwyspu Indochińskiego. Kraj ten jest podobnej wielkości jak Polska, z nieco mniejszą ilością ludności, około 30 milionów. Malezja to monarchia konstytucyjna. Głową państwa jest król wybierany na 5-letnią kadencję. Wielokulturowe społeczeństwo Malezji tworzą m.in. Malajowie, Hindusi i Chińczycy. Główną religią jest islam. Kuala Lumpur jest stolicą państwa, jednak cała administracja i zarządzanie zostało przeniesione do specjalnie utworzonego do tego miasta Putrajaya. Wydaje się więc, że Kuala Lumpur jest dla biznesu i turystów, a Putrajaya dla rządu i administracji. Po 2-godzinnym locie lądujemy. Tu spotykamy się od razu z naszymi przyjaciółmi, Wojtkiem i Wejem, który jest Malezyjczykiem, więc wszystkie informacje na temat tego kraju będziemy mieć z pierwszej ręki. Do centrum miasta dojeżdżamy kolejką naziemną. Wybraliśmy hotel sieci Pullman. Można śmiało powiedzieć, że poczuliśmy się rozpieszczeni. Zacznijmy zwiedzanie miasta od wizytówki. Dochodzimy do niej przez Park Centralny, przyjemną zieloną oazę z wielkimi figowcami i jeziorem. Ale przecież bohater może być tylko jeden, a właściwie dwie wieże. Petronas Towers mierzą po 452 metry. Wciąż mają tytuł najwyższych bliźniaczych wież świata. Wybudował je koncern Petronas, malezyjski gigant naftowy i gazowy w 1998 roku. Firma zajmuje jedną z wież, w drugiej siedzibę mają światowe koncerny i media. 2 drapacze chmur są połączone przejściem o długości 58 metrów na wysokości 170 metrów. Wyglądają monumentalnie i z góry, i z dołu, ale chyba najlepiej prezentują się nocą, będąc pięknym, ale i trudnym do objęcia obiektem 1000 fotek. Ale ta wizytówka mogłaby nie powstać, gdyby nie niepodległość Malezji. Tak więc to miejsce jest o wiele ważniejsze z punktu widzenia historii tego kraju. Plac Merdeka. To właśnie tutaj kraj ogłosił wyzwolenie z kolonialnego jarzma Wielkiej Brytanii w 1957 roku. Sam plac Merdeka to nie jak przywykliśmy jakiś rynek z płytami granitowymi czy kamiennymi, czy choćby kostką pod nogami. To sporej wielkości trawnik. Malezyjczycy pozostawili go w takiej formie jak przed uzyskaniem niepodległości. A wtedy byli tu Brytyjczycy i placu używali do gry w krykieta. Tak więc to po prostu boisko. Wyjątkowy jest jednak maszt z flagą, ma 95 metrów wysokości, najwyższy w Malezji i jeden z najwyższych na świecie. Przy placu stoi słynny budynek rezydencja sułtana Abdullah Samada. Pochodzi z końca XIX wieku. Nazwę zawdzięcza sułtanowi, który panował w momencie rozpoczęcia budowy. Budynek pierwotnie mieścił biura brytyjskiej administracji kolonialnej. Teraz są tu biura Ministerstwa Komunikacji i Multimediów i Ministerstwa Turystyki i Kultury Malezji. Wieże Petronas Towers są niekwestionowaną wizytówką miasta, ale aby zobaczyć najlepszy widok na stolicę Malezji, trzeba wjechać na wieżę Menara Kuala Lumpur. Ma 421 metrów wysokości, działa od 1996 roku i co najważniejsze, cieszy turystów widokiem z otwartego tarasu. Na szczęście trafiła nam się nie najgorsza pogoda. Stolica Kuala Lumpur zyskała sobie przydomek Światowego Centrum Burz, około 200 rocznie. Miasto ma klimat tropikalnego lasu deszczowego, gorąco jest przez cały rok, średnia roczna temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza, do tego często opady. Poruszanie się po Kuala Lumpur nie należy do najłatwiejszych. Skorzystać możemy z kilku linii metra albo raczej czegoś pomiędzy metrem a pociągiem miejskim. Trzeba zwracać uwagę na wagony tylko dla kobiet i dzieci. Tak, przypomnijmy, że to kraj muzułmański. W związku z tym, że linie te obsługiwane są przez kilku przewoźników, na każdy odcinek podróży potrzebujemy osobny biletożeton. System zdecydowanie nie jest dostosowany do tak wielkiej aglomeracji. Autem także nie dotrzemy szybciej. Miasto wybudowało kilka obwodnic, ale ruch kołowy paraliżowany wciąż jest przez korki. Budowy zresztą trwają wciąż w wielu miejscach, wszystko jednak sprawia wrażenie braku ładu architektonicznego. Przemierzanie miasta pieszo to także wyzwanie, krawężniki potrafią mieć wysokość prawie pół metra, trzeba uważać, żeby nie wpaść w jakąś dziurę, a chodnik może skończyć się w najmniej oczekiwanym momencie.
Na szczęście w ścisłym centrum stworzono specjalne przejścia nadziemne. Są klimatyzowane i czyste. Taka namiastka luksusu, z której można podziwiać na dole całkowicie odmienny świat. Nocą Kuala Lumpur jeszcze bardziej zmienia się w wielką azjatycką metropolię. Miasto tętni życiem, jest głośno, tłoczno, duszno i gorąco. Populację Malezji tworzą w 2/3 Malajowie. Chińczycy, największa z mniejszości, to niecała 1/4. Duży udział mają jeszcze Hindusi, których jest około 8%. Kraj ten zamieszkuje także około 100 Polaków. Tak samo jak w Singapurze, także i w Kuala Lumpur ludność tworząca społeczeństwo Malezji utworzyła swoje enklawy. Jest dzielnica ze starymi zabudowaniami malajskimi, Kampong Baru, dzielnica hinduska, no i oczywiście Chinatown. Zawsze jest tu tłoczno, gwarno i kolorowo, zwłaszcza w okresie Nowego Roku Chińskiego. To miejsce tanich noclegów, chińskiej kuchni, a przede wszystkim handlu. Można tu kupić chyba wszystko za cenę taką, jaką uda się wytargować. Zdecydowanie nie dla tych, którzy lubią zakupy w spokoju i skupieniu. Gdy powoli już zaczynaliśmy się przyzwyczajać do tego zgiełku, zrobiło się jeszcze głośniej. Bo oto pojawił się tańczący smok, nawet 2. Przypomnijmy, że był to okres Nowego Roku Chińskiego. Smok to jeden z symboli Chin. Wszędzie tam, gdzie wyemigrowali Chińczycy, jest kontynuowana tradycja smoczego tańca. W przeciwieństwie do kultury europejskiej, chiński smok nie jest jednak złą istotą. Wręcz przeciwnie, oznacza mądrość, siłę, bogactwo oraz włada pogodą. Smok ma odstraszać wszelkie złe duchy i przynosić szczęście. W tym okresie, odwiedzając interesy handlarzy, ma zapewnić powodzenie. Jak widzimy, żeby tak się stało, smoka trzeba też nakarmić. Tak jak powiedzieliśmy, w Chinatown można zjeść coś z kuchni chińskiej, ale najlepiej wybrać się na uliczne jedzenie, czyli street food. Jeden z najsłynniejszych w Kuala Lumpur to Jalan Alor. Kuchnia malezyjska stanowi mieszankę kulinarnych tradycji chińskich i indyjskich. Są tu pikantne przyprawy, takie jak curry, mięso drobiowe, ryż i makaron ryżowy, oczywiście owoce morza. Słynnym daniem jest nasi lemak, ryż gotowany z mlekiem kokosowym, kurczak, ostry sos sambal, ogórek, orzeszki, jajko i uwaga, małe suszone rybki. Malezyjsko-indonezyjskim daniem jest satay chicken. Kawałki kurczaka osadzone na patyczkach zjada się po zamoczeniu w orzechowym sosie. To char kway teow. Dosłownie oznacza smażone paski ciasta ryżowego, czyli makaron ryżowy z sosem sojowym, warzywami i kurczakiem. W tym malezyjsko-chińskim barze można dobrać sobie składniki posiłku i konsumować w dowolnej konfiguracji. To mięsa, warzywa, ryż i podroby, czyli znów znane nam już jelita w marynatach i sosach najczęściej sojowych. Malezję niektórzy uznają za stolicę duriana. Rośnie na plantacjach niedaleko granicy z Singapurem. Czekamy wciąż na okazję, żeby znów go spróbować. To pyszny deser putu bambu. Pieczone ciasteczka w formie walców z mąki ryżowej z kokosem, zawinięte w liście bambusowe. Coś pysznego z napojów? Oczywiście woda kokosowa. Bardzo dobre. Ale nie można przecież siedzieć cały czas w mieście i jeść. Pakujemy się w samochód, zabieramy sprzęt nagrywający i uzbrajamy się w mocną odporność na tłumy. Jedziemy do Batu Caves. Mówiąc, że jest tu gwarno, skłamalibyśmy. Tego jazgotu nie da się opisać. Tysiące ludzi, głośniki, muzyka, kramy z jedzeniem. Nie, z wszystkim. Święte figurki, ołtarzyki, pokutujący, pielgrzymi i turyści. Więc po kolei. Jaskinie Batu to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych hinduistycznych świątyń znajdujących się poza Indiami. Jest to miejsce kultu boga Murugana, któremu poświęcono majestatyczny, mierzący 43 metry wysokości, najwyższy na świecie złoty posąg. Do głównej jaskini prowadzą schody o 272 stopniach. Spora ilość wiernych związana jest z przygotowaniami do hinduistycznego święta Thaipusam. To miało się wydarzyć tydzień później. Jedną z form modlitwy jest umartwianie się pielgrzymów poprzez noszenie ciężarów lub uszkadzanie czy przekłuwanie ciała. Niektórzy, jak widać, zaczęli już teraz. Wchodzimy do jaskini zwanej katedralną. Z punktu widzenia geologicznego to zespół jaskiń w formacjach wapiennych odkrytych pod koniec XIX wieku. Najwyższa ma 100 metrów. Batu Caves oferuje ponad 160 ścieżek dla grotołazów, a znaczna część jaskiń nie została dotąd dokładnie spenetrowana.
Jedną z atrakcji Batu Caves jest obecność makaków. Czują się w towarzystwie ludzi bardzo swobodnie, głównie za sprawą tego, że są przez nich dokarmiane. Niestety mogą być niebezpieczne, kiedy nie chcemy oddać im naszej torebki, no i strasznie brudzą. Miejsce warte odwiedzenia, ale nie spodziewajmy się tutaj religijnego skupienia, raczej jarmarcznego i kiczowatego klimatu. Przyrody też tu zbytnio nie będziemy kontemplować, bo działalność człowieka mocno zniszczyła to miejsce. Przenieśmy się teraz w inny krąg kulturowy i religijny. Nasz przyjaciel Wei postanowił nam pokazać swoje rodzinne miasto Seremban i poznać z rodziną. Okazją do tego było świętowanie okresu Nowego Roku Chińskiego. Seremban to 300-tysięczne miasto, stolica jednego ze stanów w Malezji. Jest oddalone 60 km na południe od Kuala Lumpur. Na początek byliśmy zaproszeni przez rodzinę naszego przyjaciela na świąteczną kolację. Okres świętowania Nowego Roku Chińskiego trwa 15 dni. Tradycja wyznacza odpowiednie rytuały i święta na każdy z tych dni. My pojawiliśmy się w przeddzień święta Bai Tian Gong. Na początku czuliśmy się nieco wyobcowani w tej gwarnej restauracji. Byliśmy tam jedynymi niemalezyjczykami. Zaciekawione spojrzenia klientów co jakiś czas nam o tym przypominały. Absolutnie nie były to jednak wrogie spojrzenia. Nie czuliśmy się więc niekomfortowo. A już bardzo miło poczuliśmy się za sprawą ciepłego przyjęcia przez gospodarzy. Na stole pojawiły się malezyjskie pyszności, a pomimo różnic językowych przy stole pojawiły się ożywione rozmowy i śmiechy. No oczywiście azjatyckie dzieci mają swój klimat. Całość przyjęcia rozpoczęła się od pewnego rytuału, który pojawił się też przy innych stołach. Na talerz trafiły różne składniki, warzywa, makaron, chipsy i jeszcze nie wiemy co, a to polane też chyba wszystkim. Następni wszyscy jednocześnie podrzucają to pałeczkami, wykrzykując na głos życzenia. Na szczęście mogliśmy krzyczeć po polsku. Po świątecznej kolacji trzeba udać się do kościoła, tak jak u nas po Wigilii. Wybraliśmy się więc do świątyni Sentipate Temple, znajdującej się na wzgórzu nad miastem Seremban. Taoistyczna świątynia ma ponad 140 lat, a jej piękno i sława przyciągają turystów z całej Malezji nie tylko. W niej wiele wizerunków różnych bóstw, przed którymi odprawia się rytuały. Przypomnijmy, jest noc przed 9. dniem Nowego Roku Chińskiego. Jest to święto upamiętniające urodziny nefrytowego cesarza, którego taoiści czczą jako najwyższego boga. Główne obchody odbędą się jednak w gronie rodzinnym. Przed nimi mamy okazję znaleźć się w malezyjskim domu. Przez cały czas nasz wzrok wędruje w stronę duriana. Dla nas egzotyka, dla domowników normalny owoc. Nie ma więc problemu, żeby gospodarze nas nim poczęstowali. A do tego mamy jeszcze pokaz, jak go należy otworzyć i dostać się do części jadalnej. Przy okazji dowiadujemy się, że istnieje wiele odmian durianów, różnią się smakiem. Kiedy owoc sam już wypada ze skorupy, oznacza, że jest dojrzały. Po degustacji stwierdzamy, że malezyjskie duriany są nawet smaczne, albo już uodporniliśmy się na ten smak. Woda ze świeżego kokosa przyniosła już niekwestionowaną przyjemność. It's a bit old, so it's quite hot. You can eat that. But the brown one is a little bit hot. Ale trzeba się pospieszyć, bo musimy zdążyć na godzinę 23. Wtedy rozpoczynają się ceremonie 9. dnia Nowego Roku Chińskiego, ponieważ według kalendarza księżycowego dzień zaczyna się właśnie o 23. Święto Bai Tian Gong dosłownie oznacza modlitwę do niebiańskiego Boga. Ceremonia ma składać podziękowania jadeitowemu cesarzowi, który zapewnił dawnemu ludowi ochronę przed atakami japońskiej armii. Według legendy ludność znalazła schronienie na plantacji trzciny cukrowej podczas chińskiego Nowego Roku. 9. dnia oprawcy skapitulowali. Zbiegło się to z urodzinami nefrytowego cesarza, zwanego też jako jadeitowy. W chińskiej kulturze, tradycji, religii i mitach jest jednym z przedstawień pierwszego Boga. Na specjalnie przygotowanym stole ołtarzu składa się dary z różnych produktów spożywczych, odprawia modły i przedstawia życzenia na następny rok. Kiedy bogowie się już posilą, jedzenie rozdaje się wśród świętujących. Cały dom i otoczenie przyozdobione jest na czerwono. Wejście przyozdabia się trzciną, która, jak niegdyś ta starożytna, ma uchronić dom przed złem. Wśród stałych zwyczajów jest także spalanie papierów symbolizujących pieniądze, ułożonych w kwiat lotosu. Mają pomóc przodkom w zaświatach. Tak, wiemy o czym myślicie. Nie jest to bezpieczne, ale wszystko musi się do końca spalić.
Tak jak i strzelanie z różnego rodzaju fajerwerków i petard. Ale trzeba, żeby odstraszyć złe duchy. Dostaliśmy także czerwone koperty z pieniędzmi zwane hongbao. Starsi dają młodszym, a pary małżeńskie osobom samotnym. Wewnątrz muszą być nowe banknoty. Są to małe kwoty, symboliczne. No dobrze, dla ciekawskich. Starczyło na kilka przyjazdów metrem. Świętowanie trwało do bardzo późnych godzin nocnych. Było fantastyczną niespodzianką, którą sprawili nam Wojtek i Wei, a najbardziej jego rodzina. Byliśmy tam jedynymi nieznajomymi w gronie krewnych i bliskich przyjaciół. Ani przez chwilę jednak nie czuliśmy się obco. Pokazano nam sporą część rodzinnej prywatności. Przyjęto nas z ciepłem i życzliwością. 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Nasza podróż jednak trwa nadal. Czas zachować te wspomnienia i ruszać dalej. Czeka Kambodża.